Часто спрашивают, что там с беженцами из Сирии, расскажи, да расскажи. Я расскажу. Если вам показывают постоянно, что выходят с шариками, с цветами, их встречают какие-то там отдельные личности, это не значит, что такое настроение царит везде. Это значит, что вам вырвали маленький кусочек и показывают его, выдавая за тенденцию. На самом деле все очень и очень нехорошо, и это легко объяснимо. Но я не собираюсь здесь объяснять именно социальные причины, почему это нехорошо, а также наглядно изображать, почему это очень нехорошо для многих улиц, для многих городов, для многих семей. Другое дело, что я как человек, который живет в Европе, который любит Европу, имею свое мнение. И мое мнение таково: если Соединенные Штаты находили колоссальные средства для поддержания этой и других войн, если Соединенные Штаты постоянно отправляли вооружение, если Соединенные Штаты любят из искры разжечь пламя в Афганистане, в Ираке, в Иране очень хотелось разжечь пламя, в Сирии, в Ливии, Ливия уничтожена, прекрасная была страна, как по мне. Значит, они и должны принимать беженцев из этих стран. Не 10 тысяч, и мы выберем, кого мы захотим. Детей, инвалидов, там, больных, косых, этих берите вы, пожалуйста. А мы отберем себе с высшим образованием, как я понимаю, супер здоровых. Нет, конечно же, мы несколько инвалидов возьмем для того, чтобы наш главный с ними щелкнулся. Мы возьмем несколько детей тоже, чисто для фоточек. А остальных 9900 человек мы отберем себе. Это очень удобная позиция для того, кто полностью потерял берега. И для того, кого окружают те, кто не могут показать ему: смотри, ты берега потерял. А дальше материал польского общественного журналиста Томаса Мацейчука из Варшавы. Brawo, 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 brawo! Polska wolna od islamu! Polska wolna od islamu! Polska wolna od islamu! Polska nie oczerwoni! Polska nie oczerwoni! Imigrantom Polacy wszędzie! Może zacznę od końca. Protestuję dzisiaj przeciwko Unii, która chce narzucić przyjęcie Polsce imigrantów. Na początek było to 2000 ludzi, już mówi się o 12 000. My się temu sprzeciwiamy, sprzeciwia się temu zdecydowana większość polskiego narodu i ten sprzeciw chcieliśmy tutaj wyrazić. Przyszłam tutaj, ponieważ chciałam zaprotestować przeciwko polityce Unii Europejskiej, która nakazuje Polsce przyjmować imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. To są imigranci, którzy wyznają taką religię jak islam, jak uczą nas doświadczenia z krajów Europy Zachodniej, gdzie jest dużo takich osadników, to jest Niemcy, Francja, Wielka Brytania. To są ludzie, którzy nie asymilują się z nowym społeczeństwem. Słuchajcie teraz dla tych właśnie, którzy spowodowali, że te rzesze ludzi najeżdżają na Europę. Zachód wolny wywołuje, imigrantów niech przyjmuje. Zachód wolny wywołuje, imigrantów nie przyjmuje. Zachód wolny wywołuje, imigrantów nie przyjmuje. Wcale nie uważam, żeby największym problemem dla nas byli uchodźcy z Bliskiego Wschodu. Naszym największym problemem są zdradzieccy politycy, którzy na zamówienie obcych stolic zamieniają nasz naród w niewolników. Wiecie dobrze, że do Polski nie wybierają się dobrowolnie żadni imigranci. To Niemcy chcą ich pod przymusem przywieźć tych ludzi siłą. Moi drodzy, mówią, że powinniśmy być Wdzięczni, bo nam też świat pomagał. Tak nam pomagali Niemcy w 1939 roku. Pawiak, Oświęcim, śmierć waszych rówieśników w Powstaniu Warszawskim. Za to mamy być im wdzięczni? Nigdy! Mówią nam, że powinniśmy być wdzięczni Francuzom i Anglikom. Tym, którzy 2 razy zdradzili nas w czasie jednej wojny. Mówią o honorze. Zadaję sobie pytanie, dlaczego dopiero po 5 latach wojny domowej w Syrii, wywołanej przez machlojki mocarstw,
Dopiero teraz ruszyła taka fala uchodźców do Europy. Uchodźców dobrze ubranych, głównie mężczyzn w wieku poborowym i wszyscy są zaskoczeni. Kto to zorganizował? Skąd oni jadą? Za co jadą? Dlaczego tam? To nie jest przypadek. To był jakiś impuls, że w tym tygodniu w Syrii wylądowali już żołnierze rosyjscy w ramach pomocy legalnemu prezydentowi. I świat z ulgą przyjmie teraz pomoc rosyjską, żeby powstrzymać tą falę uchodźców. Ale nie cieszcie się. Ja boję się, że prezydent Putin wystawi im taki rachunek, że my możemy za to zapłacić, ale całkiem inaczej niż przyjmując tych uchodźców. Jestem przeciwko przyjęciu uchodźców z Syrii, ponieważ to jest zupełnie odmienna kultura. Sądzę, że jest to zagrożenie dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Nie, my mamy ich karmić, żywić, dawać im mieszkania, kiedy nasi obywatele nie mają takich dobrodziejstw. Są małżeństwa, które czekają wiele lat na mieszkania, a takiemu trzeba dać od razu mieszkanie, tak? Lekarza, jak na niektóre zabiegi czeka się po 2-3 lata, a dla nich trzeba od razu dawać takie rzeczy, więc to jest całkowicie, to jest niesprawiedliwość społeczna dla normalnego polskiego obywatela, który musi wiele lat czekać na mieszkania, na lekarza, a im się należy to od razu. Jesteśmy z wami! Hej, Węgrzy, jest! Zaraz ktoś weźmie to gitarę. Upali banderę, hej! Upali banderę! Hej!